Cześć! Dziś następny odcinek serii filmów o kosmosie, czyli astronomii ze światem głuchych. Ostatnią planetą, jaką omawialiśmy, był Mars. Dziś więc zwiedzimy kolejną planetę, czyli Jowisza. Ale pomiędzy Marsem a Jowiszem jest coś jeszcze. Co takiego? Czym jest pas planetoid? Dlaczego są dwie nazwy, pas planetoid i pas asteroid, a więc oba terminy są poprawne i używane zamiennie. W języku polskim częściej można spotkać nazwę pas planetoid, natomiast w angielskim pas asteroid. A więc czym jest pas planetoid? Pas planetoid to obszar w naszym Układzie Słonecznym, który znajduje się między planetami Mars i Jowisz. Jest to pas otaczający cały Układ Słoneczny. W tym miejscu krąży mnóstwo małych, skalistych obiektów zwanych planetoidami. Naukowcy sądzą, że zawiera on od 1 100 000 do 1 900 000 asteroid o średnicach większych niż kilometr. Ale chociaż jest ich tak dużo, to ich łączna masa szacowana jest na około 4% masy Księżyca. Planetoidy są jak kosmiczne skały, które są pozostałością z początku formowania się Układu Słonecznego sprzed około 4 600 milionów lat. Niektóre są bardzo małe, a inne mogą mieć setki kilometrów średnicy, jak planetoida Ceres. Planetoidy to resztki materiału, z którego nie powstała planeta. A dlaczego nie powstała? Patrząc z góry na orbity planet Układu Słonecznego, można zauważyć, że każda kolejna planeta znajduje się mniej więcej 2 razy dalej od Słońca niż poprzednia. Z tego wynika, że między Marsem a Jowiszem powinna znajdować się jeszcze jedna planeta. Zamiast niej znajduje się jednak pas planetoid. Dlaczego ta planeta się nie uformowała? Głównym powodem jest właśnie sąsiedztwo Jowisza, który wywiera ogromną siłę grawitacyjną na pas planetoid. Więcej o planetoidach było w odcinku 15 Astronomii ze światem głuchych. Jeśli go nie widziałeś, serdecznie Cię do niego zapraszam. Czy pas planetoid jest niebezpieczny dla sond i przyszłych statków kosmicznych? Wbrew temu, co pokazują filmy science fiction, pas planetoid nie jest dużym zagrożeniem dla sond kosmicznych i przyszłych statków lecących na Jowisza lub dalej. Dlaczego? Ogromne odległości między planetoidami. Choć w pasie planetoid znajduje się miliony obiektów, to są one od siebie bardzo oddalone. Średnie odległości pomiędzy planetoidami są olbrzymie. Niektóre źródła mówią nawet o setkach tysięcy kilometrów. To tak, jakby kamień o średnicy kilometra był tu, gdzie teraz jesteś, a kolejny najbliższy dopiero na Księżycu. Oznacza to, że ryzyko kolizji jest bardzo, ale to bardzo małe. Precyzyjne planowanie trajektorii lotu statków kosmicznych. Statki kosmiczne, takie jak sonda NASA Dawn czy New Horizons, przeleciały przez pas planetoid bez żadnych problemów. Naukowcy dokładnie obliczają trajektorię, aby ominąć większe obiekty. Nowoczesna technologia. Dzięki teleskopom i danym radarowym możemy dokładnie śledzić ruch planetoid, co pozwala na bezpieczne nawigowanie statków kosmicznych. Podsumowując, pas planetoid nie jest barierą dla podróży kosmicznych. Statki przechodzą przez niego bez większych trudności. Skoro wiemy już, czym jest pas planetoid, czas na spotkanie prawdziwego olbrzyma, Jowisza. Czym jest Jowisz? Jowisz to 5. planeta od Słońca i zarazem największa planeta w całym Układzie Słonecznym. Jest olbrzymem gazowym, co oznacza, że nie ma stałej powierzchni, nie ma twardej skały jak Ziemia. Cechy charakterystyczne Jowisza. Rozmiar. Jowisz ma średnicę około 11 razy większą od Ziemi. Wielka czerwona plama to ogromna burza, większa niż cała Ziemia. Trwa już od setek lat. Pasy chmur. Na powierzchni Jowisza widać kolorowe pasy, które są układem burz i wiatru. Silne pole magnetyczne. Jowisz ma bardzo silne pole magnetyczne. Pole magnetyczne Jowisza jest od 14 do 54 razy silniejsze od ziemskiego. Szybka rotacja. Jowisz obraca się bardzo szybko wokół własnej osi.
Dzień na Jowiszu trwa tylko 10 godzin, co czyni go najszybciej obracającą się planetą w Układzie Słonecznym. Diamenty. Niektóre teorie sugerują, że w atmosferze Jowisza może dochodzić do przemiany metanu w grafit, a potem w diamenty, które spadają jak deszcz. Wyobraź sobie prognozę pogody. Dziś będą silne opady diamentów. Pamiętajcie o parasolach. Olbrzymi układ księżyców. W chwili przygotowywania tego filmu Jowisz ma 97 znanych naturalnych satelitów, ale prawdopodobnie liczba ta wzrośnie ze względu na zwiększoną liczbę obserwacji teleskopowych. Spośród nich tylko 16 ma średnicę większą niż 10 kilometrów. 4 największe księżyce, znane jako księżyce galileuszowe, to Ganimedes, Kalisto, Io i Europa. I można je zobaczyć z Ziemi przez lornetkę w bezchmurną noc. Ganimedes jest większy od planety Merkury. Jeżeli w chwili oglądania tego filmu znanych księżyców Jowisza jest już więcej, daj znać w komentarzu. Jak wielki jest Jowisz? Wiemy już, że Jowisz ma średnicę około 11 razy większą od Ziemi. Ale porównajmy go z Ziemią. Jowisz jest tak ogromny, że 1300 planet wielkości Ziemi zmieściłoby się w jego objętości. Ale jeśli porównamy go do Słońca, to 1000 Jowiszy mogłoby zmieścić się wewnątrz naszej gwiazdy. Jego masa jest 318 razy większa od Ziemi, a mimo to składa się głównie z lekkich gazów. Jednocześnie jego masa jest 2 razy większa niż masa wszystkich innych planet Układu Słonecznego razem wziętych. Odległość Jowisza od Słońca i czas podróży. Jowisz znajduje się średnio 778 milionów kilometrów od Słońca. To jest bardzo dużo, aż 5,2 razy dalej niż odległość Ziemia-Słońce. Sonda Juno, która dotarła do Jowisza w 2016 roku, leciała tam 5 lat. Inne sondy, jak Galileo, potrzebowały nawet 6 lat. To było proste wyjaśnienie pasa planetoid i Jowisza. Mamy nadzieję, że teraz lepiej rozumiesz te fascynujące miejsca w kosmosie. Do zobaczenia w następnym odcinku Astronomii ze światem głuchych.